Dzień dobry, witam w wiejskich klimatach, a tak naprawdę witam w Gorilla Project Car na kanale Gorilla Project Car. Dzisiaj zajmiemy się Astrą. Jest parę rzeczy, które trzeba zrobić przy samochodzie i będę je robić tak krok po kroku. Nie mam wszystkiego na raz, żeby to zrobić, ale co mi się uda, to zrobię. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Może będzie odcinek, a może będę dorabiać jeszcze więcej. Zobaczycie po zmianie garderoby jak coś. Że zacznę od membrany. Może być hałas w tle, bo sąsiedzi koszą trawę. To była membrana, która odpowiada za separację oleju od powietrza w odpowietrzeniu skrzyni korbowej po odmie i jest wymieniona. Samochód jak był do góry nogami, to tam na pewno tamtędy, bo innych miejsc sobie nie wyobrażam, wlało się do lotu bardzo dużo oleju. W tej chwili jest to już ogarnięte. Mam wrażenie, że ta stara membrana mogła być dobra, ale to jest 60 zł, które da mi pewność. Teraz czujnik ciśnienia do ładowania. On jest w trochę gorszym miejscu, ale i tak jest łatwo dostępny i trzyma go tylko jedna śrubka. Dobra, teraz trochę praktyczniejsze rzeczy, czyli w sumie czujnik ciśnienia do ładowania był bardzo praktyczny. No dobra, ale trochę inne rzeczy, czyli poduszka powietrzna. W fotelu w Astrze wybiła mi poduszka powietrzna podczas złego parkowania. Fajne jest to, że fotel się nie rozpruwa, poduszka jest przyczepiona obok, przykręcona. No i po prostu ją wymienię. Musiałem też kupić wiązkę, ponieważ sama poduszka nie wystarczyła u mnie akurat podczas wybuchu, urwała się złączka tej poduszki, więc będę wymieniać wiązkę i poduszkę.
Dobra, na razie tyle, bo nie mam więcej części. W sumie mam trochę części, ale nie mam wolnej stodoły, żeby je zamontować. I tak jakby nie dostałem wszystkich. Zamówienie zostało rozdzielone na 2 paczki i jedna zginęła w transporcie, więc czekam. Zobaczymy, czy będzie to w tym odcinku, czy nie. Czy coś może jeszcze innego dogram. Może założę sufit, nie wiem. Dobra, jakby mogłem wam to nagrać, ale nie nagrałem, że Astra ma górę, sufit. Czekajcie, bo już jest trochę. Zajęło to trochę, jeździłem sobie dzisiaj też i zwiedzałem różne miejsca, no ale jest pod sufitka, są te przeciwsłoneczne, wszystko, na górze wszystko jest złożone. Zaczyna wyglądać jak auto, tylko przez przypadek jakby potknąłem się lekko i rozebrałem wszystko tu. Myślę, że jak kupię nowe rzeczy, które chcę tu wsadzić, to wtedy dopiero złożę. Powiem wam, jestem niesamowicie zadowolony. Ogólnie zastanawiam się trochę dlaczego. Jakby niby uwielbiam BM-ki, niby uwielbiam stare Golfy, ale jednak praca nad tą Astrą czysta przyjemność. Miałem nieszczęście, szczęście, nie wiem jak to nazwać, pracować nad Toyotą ostatnio. Dosyć starsze auto. I jakby porównanie do tej Astry jest takie. W Astrze wszystko się odkręca, wszystko działa, wszystko jest łatwe do zrobienia, wszędzie jest dostęp. W Toyocie niestety tak nie było. W BM-kach też czasami jest, czasami nie. Naprawdę jakby nie robiłem też nic przy silniku tutaj, ale mimo wszystko to auto jest fenomenalne. Jakbym nie miał swoich gruzów już, to bym prawdopodobnie albo to modyfikował, ale zakładając, że tego też bym nie miał, kupowałbym Astrę i się tym bawił. Super auto, naprawdę. Ostatnio nawala mi aparat, nie wiem co się nagrało, trochę się nagrywało, więc sobie trochę pogadam, póki się da. Wyjąłem manetkę, stara i nowa. O, tak wyglądają koło siebie. Z tą różnicą, to samo praktycznie, z tą różnicą, że tutaj jest tylko zwykła manetka, a tutaj mamy przycisk od uruchomienia tempomatu i plus, minus prędkość też jest. I jedyne co, to trzeba to zamienić. Jak spojrzymy od tyłu, to tu widać takie druciki jakby, które odpowiadają za przekazywanie informacji z tej manetki i jak się spojrzy tu głęboko, ja tego jeszcze nie uruchomiłem, to zobaczycie tutaj takie luty, a tutaj tego nie ma. To dlatego, że ta manetka, ta oryginalna jest niewyposażona w właśnie tempomat. I jedyna różnica, to jest wszystko przygotowane tak naprawdę, jedyna różnica to jest właśnie to, że ta ma te przyciski, ma te druciki, a ta nie. Więc teraz muszę to jakoś rozebrać, nie mam pojęcia jak. I wyciągnąć, rozebrać to wszystko, poskładać i w zasadzie chwila programowania i jest tempomat. Ja nie umiem programować, dlatego warto mieć kolegów w życiu.
będę kończyć ten odcinek. Zacząłem go nagrywać chyba z 5 miesięcy temu, jak mam być szczery, i dopiero teraz skończyłem. Udało mi się dostać radio z Zafiry, z wyświetlaczem, to jest ten wyświetlacz GID chyba się nazywa, co daje więcej informacji, komputer pokładowy, takie rzeczy. Natomiast nie działa w moim samochodzie. Nie działał też ten podstawowy, czyli chyba BID, jeżeli dobrze pamiętam. Więc wyświetlacze nie działają, radio działa, co jest poniekąd dziwne, bo wszystko jest z jednego modelu i robiłem test, to wszystko działało w samochodzie, z którego to wyciągnąłem, ale nie działa tutaj. Jeżeli ktoś z Was wie coś na ten temat, to bardzo bym prosił o informację w komentarzu. Bezpieczniki są całe, wiązka w tym samochodzie wygląda super. Nie mam pojęcia, jak to wszystko mogę sprawdzić, także tak jak mówię, będę wdzięczny za każdą pomoc. I to będzie na tyle w tym odcinku. Muszę kończyć, bo się bateria wyładowuje. Trzymajcie się, zostawcie lajka, komentarz. Do następnego. Hej!